Witajcie. Dzisiaj czas na obiecaną recenzję plecaka On My Way Triple Crown, którego używałam na Pacific Crest Trail. Plecak był właśnie tą rzeczą, o którą pytaliście najczęściej, patrząc na moją listę sprzętową, więc myślę, że wszyscy się ucieszycie, że właśnie on będzie tematem dzisiejszego filmiku. Po prawej stronie mam wersję ostateczną plecaka, ponieważ ten, który jest po lewej, to jest prototyp. To właśnie prototyp przeszedł ze mną PCT, a ten nowiuśki był ze mną tylko w Irlandii, ale miałam okazję go tam przetestować i sprawdzić, jak się różne drobne poprawki udały, więc to jest już ta ostateczna wersja, która właśnie niedawno znalazła się w sklepie na stronie On My Way, więc możecie już go zakupić. Zacznijmy może od takich rzeczy kluczowych, czyli przede wszystkim waga tego plecaka. To jest 726 gramów na mojej wadze w stosunku do, jak dobrze pamiętam, 680-70, które miał ten stary. Przybyło trochę materiału w kieszeni, jest też odrobinę dłuższy sznurek, powinnam go odciąć, więc takie kosmetyczne zmiany przyniosły trochę zwiększoną wagę. Może to się jeszcze uda jakoś zmodyfikować w przyszłości, ale tak jak jest, nie jest przecież źle. 726 gramów to wciąż jest plecak sporo poniżej kilograma, więc plecak zdecydowanie ultralekki. Litraż tego plecaka to oficjalnie 42 litry. Ja liczyłam tak bardziej wypychając go i wyszło mi 45. Jeżeli bardzo się go poluzuje, a nawet się go otworzy, to ta objętość rośnie do 47. Da się włożyć, zdecydowanie da się włożyć 47 litrów do niego. Jeżeli plecak się nie zamyka, zawsze go można przypiąć tylko taśmą i w ten sposób zabezpieczyć rzeczy przed wypadaniem. To mi się wielokrotnie zdarzyło, bo wiadomo, że jedne odcinki wymagają wzięcia większej ilości jedzenia, a inne mniejszej. No to jest normalne. Jest jedna rzecz, która Triple Crowna wyróżnia na tle wszystkich innych plecaków ultralight, a jest to możliwość przetransportowania tego okropieństwa w pozycji horyzontalnej wewnątrz plecaka. To jest beczka antyniedźwiedziowa, czyli Bear Canister model BV500 Bearvault 500. No i to jest coś, co każdy wybierający się na PCT będzie musiał nieść. Są ludzie, którzy noszą taką wersję mniejszą i oszukują, nie mając w niej całego zapasu jedzenia. Tak naprawdę w tym też nie mieści się cały zapas jedzenia, ale jest to wariant trochę uczciwszy. Ten kanister to jest zmora wszystkich wędrujących PCT i w wielu innych miejscach w Stanach Zjednoczonych. To jest problem przede wszystkim Amerykanów, bo to u nich ta beczka jest obowiązkowa w wielu parkach narodowych i na wielu szlakach, czy też odcinkach szlaków. No i wszystkie inne plecaki tego kanistra nie mieszczą, ponieważ on jest bardzo duży, bardzo taki nieporęczny, źle się go pakuje, próbuje się go nosić przytroczony na wierzchu plecaka, przytroczony u dołu, albo nosi się go w środku, ale w pozycji pionowej i to jest bardzo niewygodne, bo on oczywiście wrzyna się tutaj w plecy, bardzo jest to nieprzyjemne. I szukając plecaka na PCT nie znalazłam niczego, co mieściłoby ten kanister poziomo i tak właśnie doszliśmy z On My Way do wniosku, że żeby stworzyć ten idealny plecak, trzeba go jeszcze odpowiednio powiększyć i zrobić takie wymiary, żeby on był w stanie ten Bear Canister pomieścić horyzontalnie. No i pokażę wam, że rzeczywiście da się ten kanister tutaj włożyć do środka. Trzeba zawsze patrzeć, w którą stronę wchodzi pokrywka i wtedy idealnie pasuje, znajduje się tuż powyżej czegoś, co na dnie jest miękkie. To się wszystko
czasem ładnie układa i ta płaska część wychodzi w miejscu, w którym plecy są wklęśnięte i da się to jakoś w miarę wygodnie nosić. Konstrukcja tego plecaka jest bardzo prosta. Jak wszystkie plecaki z gatunku ultralight, jest to po prostu jeden wielki worek wzorowany powiedzmy na worku wodoszczelnym, choć sam plecak wodoodporny nie jest. Materiał jest dosyć odporny na wodę, natomiast szwy są niepodklejane. W tym materiale po prostu się tego nie robi, nie podkleja się tych szwów, więc tak to po prostu jest. Mamy ten prosty worek i zwykłe rzeczy, które są we wszystkich plecakach, czyli pas biodrowy i szelki, które stanowią siłę nośną w tym plecaku. Bardzo wygodne szelki, szerokie, jak widzicie, dość szeroko wszyte. Ja mam zawsze problem z tym, że szelki są, zwłaszcza w damskich plecakach, zbyt wąsko wszyte, gryzą, drapią w szyję. Ten plecak tego nie robi, więc jest z nim wszystko ok. Pas biodrowy jest dosyć minimalistyczny. O, tak on wygląda. Są to po prostu po bokach dwa skrzydełka o długości 22 cm. Także nawet dla osób bardzo, bardzo szczupłych będą dobre zarówno dla tych trochę grubszych, a także dla tych, których waga się waha, tak jak moja, że wiosną teraz mam rozmiar jakiś tam powiedzmy L, a pod koniec sezonu S. Także to w zupełności wystarczy. Mamy taśmę, klamerkę, taśmy zaciągają się na zewnątrz. Nie ma tego odcinka pasa biodrowego, który zwykle jest na plecach, w takich bardziej rozbudowanych plecakach. Zastanawiałam się nad tym, czy to jest dobry pomysł, czy zły. Postanowiłam dać temu pomysłowi szansę, ponieważ bardzo, bardzo nie lubię, kiedy ta część plecaka robi się nasiąknięta od potu albo od wody deszczowej. To jest właśnie przekleństwo wszystkich tradycyjnych plecaków, które mają też tą piankę w plecach. Żaden długodystansowiec pianki nie będzie chciał, ponieważ właśnie gromadząca się tutaj wilgoć sprawia, że nasze plecy są pokryte odparzeniami. My przecież tego plecaka nie mamy szansy wysuszyć. Jeżeli on będzie cały czas mokry, to nasza skóra bardzo na tym ucierpi. A taki cienki materiał nylonowy to po prostu sam wysycha w oczach. Ta pianka na szczęście bardzo nie nasiąka, więc też się dosyć łatwo suszy. Jest cienka, to jest tylko taka pianka Ewa. Podobna jest w szelkach, to jest taka sama grubość w pasie, jak i w szelkach. Wiem, że wielu z Was lubi grube pasy biodrowe, sztywne, takie, które mają przynosić ciężar. Ja osobiście mam same złe doświadczenia z tego typu rzeczami. Zawsze te pasy biodrowe jakoś uciskają, zawsze jakieś są światem siniaki i zdecydowanie wolę taki minimalistyczny, miękki pas, który się ładnie układa na ciele. Z innych rzeczy, które plecak ma, no to zestaw różnych tesiemek do troczenia jest ograniczony. Na froncie mamy pętelkę i tutaj dolną pętlę na czekan. Nie było mi dane jej przetestować, bo nie chodzę z czekanem, także na PCT nie miałam szczekana. Troczenie boczne można sobie samemu opracować. Mamy do dyspozycji po każdej stronie prawej i lewej 6 pętelek i tutaj dowolnie dołączony do zestawu sznurek sobie przeplatamy. Ja zrobiłam tylko taki bardzo krótki, jeden sznurek. Jeżeli suszę bieliznę, to właśnie na nim i też on przytrzymuje moje kijki trekkingowe, jeżeli transportuję je w kieszeni bocznej, co się bardzo rzadko zdarza, ale czasami się zdarza. No i wspomniana taśma kompresyjna, która tego rodzaju plecak właśnie spina razem. Plecak, który nie ma klapy, więc nic tu się nie przykrywa, po prostu się roluje i zaciąga taśmą. Taśma właśnie jest bardzo długa, tak jak wspominałam, jeżeli plecak jest przeładowany, to można ją wtedy wykorzystać. No i boki się spina klamerką. Teraz może omówimy konfigurację kieszeni. Na pierwszy rzut oka widać, że jest na froncie wielka streczowa kieszeń. Ta kieszeń została opracowana tak, żeby mieścić
różne rzeczy, które przydadzą się w ciągu dnia i różne rzeczy, które są duże objętościowo, a lekkie i dlatego wolimy je nieść tutaj. To są przede wszystkim chipsy. Właśnie to jest zmiana w stosunku do prototypu. Prototyp miał na płasko przyszytą kieszeń, ona nie ma żadnego przestrzennego kształtu. A w nowym plecaku zrobiliśmy zakładki, tutaj są dwie i jedna od góry, to sprawia, że objętość tej kieszeni jest jeszcze większa. Spokojnie wejdzie tu cały zestaw przeciwdeszczowy, 2 paczki chipsów i jeszcze masa innych rzeczy. Dlatego też ten plecak trochę tak beczkowato wygląda, ale to się właśnie sprawdza w praktyce. Poza tą kieszenią frontową mamy kieszenie na butelki. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz dla każdego długodystansowca. Nie chcemy walczyć z kieszeniami, nie chcemy zatrzymywać się w ciągu dnia, zwłaszcza jak na przykład idziemy przez pustynię i potrzebujemy pić co mniej więcej kwadrans. Nie chcemy się zatrzymywać i próbować się dostać do kieszeni. Kieszenie muszą być łatwo dostępne i dostępne bez zdejmowania plecaka. Może założę go na siebie. Mamy dzisiaj taką wersję eksperymentalną. Załadowałam oba plecaki 12 kg, żeby bardziej realistycznie wyglądały. Więc widzicie, jak łatwo dosięga się tych kieszeni. Zarówno te przednie butelki, jak i tylne butelki mogę jedną ręką wyjąć bez żadnego problemu. Kieszenie są wykonane z tego samego materiału co plecak. Ten materiał to X-Pack, obecnie jeden z najpopularniejszych materiałów na ultralekkie plecaki. On jest bardzo mocny, a więc żadnych tutaj uszkodzeń na kieszeniach nie ma. Na tym plecaku, który miałam na PCT, też żadne się nie zdarzyły właśnie. Jest ta kieszeń nieelastyczna, to właśnie sprawia, że tak łatwo się ją używa, nie trzeba z nią walczyć. Po prostu te butelki się tam wsuwają, wykończona gumeczką. Co jeszcze mamy? To kieszenie na pasie biodrowym. To jest coś, co pierwsze przyszło mi do głowy, kiedy chłopaki z On My Way się do mnie zwrócili z prośbą o testowanie plecaków. Zwróciłam uwagę na to, że kieszenie były za małe i zrobiliśmy kieszenie, którymi każdy długodystansowiec i w ogóle każdy trekker, bo przecież nie tylko długodystansowcy na świecie są, którzy używają plecaków, każdy będzie się cieszył z tego, że do kieszeni z łatwością da się włożyć smartfona, da się nawet takiego większego, da się jednocześnie włożyć aparat fotograficzny, właśnie nim filmuję, więc tego wam nie pokażę. W drugiej kieszeni również mam całą masę rzeczy, które się tu bardzo łatwo mieszczą. Mam okulary przeciwsłoneczne, to znaczy tylko te nakładki. Mam tu cały zestaw papieru toaletowego, czołówkę, palnik wraz z zapalniczką, łyżkę, często mam jeszcze sztyft do ust, krem z filtrem, portfel. Wszystkie rzeczy się tutaj mieszczą bez żadnego problemu. Wygoda tego plecaka jest naprawdę wielka. Byłam zaskoczona, bo to mój pierwszy plecak bez stelaża. Nie wspomniałam na wstępie, ale tak, oczywiście ten plecak jest pozbawiony stelaża. Jest minimalistyczny i lekki, więc coś za coś, ale okazuje się, że nie ma w ogóle potrzeby w takim plecaku mieć stelaża. Mój poprzedni plecak miał stelaż i rzeczywiście był on sztywniejszy i łatwiej trzymał formę. Okazuje się, że ten również da się wyprofilować, można mu zrobić trochę bardziej wklęsłe plecy i wtedy z łatwością osiada na dole pleców, tam gdzie powinien spoczywać ciężar plecaka. Wszystkie elementy nośne są wygodne. Oczywiście są pewne granice rozsądku i tak jak tutaj mam 12 kg, to jest bajka, to jest doskonale znośne dla pleców, ramion i nóg. Powyżej 15 kg oczywiście robi się już przyciężko, gdzieś w okolicach 16-17 to już się robi niewygodnie, na to nie ma już rady, ale wciąż da się to przenieść. To jest przecież zawsze tylko 1-2 dni, zanim zjemy te pierwsze zapasy na długim odcinku bez dostępu do cywilizacji, a potem plecak naturalnie robi się coraz lżejszy każdego dnia.
I wiem, że zwróciliście uwagę na to, jak ten prototyp na PCT wisiał na moich ramionach. Tak rzeczywiście wisiał. Tak się działo dlatego, że właśnie kiedy był przeciążony, a miał stosunkowo krótkie plecy, to właśnie zaczynał mi na tych ramionach wisieć. A każdy plecak bezstelażowy nosi się trochę niżej niż te zwykłe plecaki. On często się tak odchyla do tyłu, żeby lepiej się wpasować, zwłaszcza właśnie jeżeli ma krótkie plecy i to zmieniliśmy. On już nie ma takich krótkich pleców jak ten. Szelki są wyżej wszyte, dlatego już o wiele wygodniej się go teraz nosi. To jest standardowa wersja, więc zamawiając plecak właśnie taką dostaniecie. Dla osób, które mają gdzieś 1,65 m do 1,75 m będzie bajkowo. Myślę, że mężczyźni, którzy z zasady noszą z reguły wyżej pas biodrowy do 1,80 m dadzą sobie radę. Nie wiem, nie mam 1,80 m, więc nie potrafię wam tego powiedzieć. Ja mam tylko 1,60 m, ale jako kobieta noszę pas biodrowy nisko poniżej tych wystających kości. I mam też stosunkowo długie plecy, więc przypuszczam, że jest tak jak u osoby, która ma gdzieś 1,70 m. Mogę wam pokazać, jak ten plecak właśnie na mnie leży. Co prawda mam tam teraz zgrzewkę cukru, więc nie jest to może najlepsza rzecz, ale widzicie, mam nadzieję, że widzicie właśnie, co prawda jestem teraz na klęczkach, ale możecie zaobserwować, w którym miejscu znajdują się szelki, gdzie one są wszyte i jak przebiegają loadliftery, bo plecak jest wyposażony w takie symboliczne loadliftery. Prawdziwe loadliftery powinny być wszyte trochę wyżej, a szelki niżej, wtedy by to lepiej działało, ale okazało się, że lepiej będzie po prostu wszyć szelki wyżej, a loadliftery zostawić tak jak są, więc one znajdują się dokładnie na wysokości moich ramion, tak właśnie powinno być, lub troszkę wyżej, to zależy od preferencji. Dla mnie jest w zasadzie idealnie teraz. Z czasem plecak jak się nosi, to on po prostu nabiera tej odpowiedniej formy. Jeżeli się zginamy, to też i plecak nabiera takiego łuku i powstaje przerwa na plecach, więc nie ma jakiegoś większego zapocenia niż zazwyczaj. No i myślę, że to chyba wszystko, co mam do powiedzenia. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. Jednocześnie recenzja ukazuje się też na moim blogu, więc możecie ją tam zgłębić. To, o czym zapomniałam powiedzieć, pewnie się tam znajduje. Jest też trochę zdjęć. No i mam nadzieję, że wam się ta krótka recenzja podobała. Mam nadzieję, że uda mi się nakręcić jeszcze kilka innych ciekawych filmików sprzętowych. No i jeszcze sporo innych tematów pozostało, więc do zobaczenia następnym razem.